Wizja reformy ETS-u winduje notowania polskiej energetyki. Komisja pomoże Viktorowi Orbánowi z ropociągiem Przyjaźń. Rekordowy dronopad Ukrainy sprawia, że Rosja zaczyna zgrywać ofiarę. Jest 18 marca 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Rekordowy dronopad sprawia, że Rosjanie zgrywają ofiarę. Dronopad Ukrainy jest na tyle skuteczny, że Rosja zaczyna zgrywać ofiarę, aby zyskać poklask międzynarodowej opinii publicznej, pomimo pełnej odpowiedzialności Kremla za skutki inwazji, którą rozpętał. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i były minister obrony Rosji Sergiej Szojgu ostrzegł, że żaden region rosyjski nie może się czuć bezpieczny wobec szybkiego rozwoju zdolności Ukrainy do ataków z użyciem dronów. Szojgu przedstawił wyliczenia na spotkaniu w Jekaterynburgu, że ilość ataków dronów Ukrainy na Rosję wzrosła w 2025 roku o 40% do 1830 incydentów. Tempo rozwoju systemów wojskowych, szczególnie bezzałogowych systemów dronowych, a także wyszukane metody wykorzystywane przy ich użyciu są takie, że żaden region Rosji nie może się czuć bezpieczny, powiedział ten emerytowany generał cytowany przez TASS. W ostatnich dniach doszło do największego ataku dronów Ukrainy na Moskwę, który zmusił do wielogodzinnego przerwania pracy lotniska wokół stolicy Rosji. Rosjanie zestrzelili w weekend 250 dronów, a w nocy z 16 na 17 marca aż 421 sztuk. Dronopad Ukrainy jest wykorzystywany do ataków w głębi Rosji, nawet 1700 km od frontu. Trafia w cele ważne militarnie, w tym w rafinerie oraz rurociągi. Szojgu przekonuje, że grupa służb wywiadowczych nieujawnionych przez niego krajów wspiera te ataki Kijowa. Rosjanie ubolewają szczególnie nad atakiem dronów morskich Ukrainy na gazowiec Arctic Metagaz, który transportował LNG objęte sankcjami Zachodu z projektu Nowateku o nazwie Arctic LNG 2 przez Morze Śródziemne. Atak z 4 marca doprowadził do wybuchu tej jednostki. Dryfuje ona obecnie przez wspomniane akwen, stwarzając zagrożenia dla żeglugi. Inne jednostki są zobowiązane do utrzymywania dystansu co najmniej 5 mil morskich od wraku. Na pokładzie gazowca znajdowało się 450 ton metrycznych ciężkiego paliwa i 250 ton metrycznych diesla, a także istotny wolumen gazu skroplonego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przekonuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa zgodnie z prawem na krajach przybrzeżnych. MSZ Rosji uznaje atak dronów na Arctic Metagaz za akt międzynarodowego terroryzmu. Podobnie interpretuje wysadzenie gazociągu Nord Stream 2, o które także posądzani są Ukraińcy. Z pomocą przychodzi jednak interpretacja sądu polskiego, który uwolnił Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, podejrzewanego przez prokuraturę niemiecką o udział w sabotażu Nord Stream 1 i 2 z 26 września 2022 roku. Polski sąd nie zgodził się na ekstradycję Żurawlowa do Niemiec. Tego rodzaju działania podejmowane przez siły zbrojne i siły specjalne w trakcie wojny na infrastrukturę krytyczną agresora nie są sabotażem, a aktem dywersji, które w żadnym razie przestępstwami być nie mogą, tłumaczył sędzia Piotr Kruszyński. Ukraina, o ile to Ukraina, siły specjalne i ścigane, czego sąd nie przesądza, zorganizowały zbrojną misję zniszczenia rurociągów wroga. To działania te nie były bezprawne, przeciwnie, były uzasadnione, racjonalne i sprawiedliwe, mówił wówczas sędzia Kruszyński, odwołując się do koncepcji wojny sprawiedliwej Pawła Włodkowica. Ta koncepcja była używana w sporze prawnym w czasie wojen Królestwa Polskiego i Litwy z zakonem krzyżackim jako uzasadnienie obrony przed najazdami zakonników. Zgodnie z prawem międzynarodowym wszelkie konsekwencje konfliktu są odpowiedzialnością państwa agresora. To Rosjanie dokonali inwazji na Ukrainę, która ruszyła 24 lutego 2022 roku. Kijów stosuje dronopad w celu obrony przed agresją. Mimo to Rosjanie próbują oddziaływać na międzynarodową opinię publiczną w okresie ataków dronów Iranu na infrastrukturę ważną dla Zachodu. Możliwe, że chcą w ten sposób zaskarbić sobie przychylność obserwatorów. Należy jednak przypomnieć, że z punktu widzenia Zachodu to Rosja stanowi zagrożenie, bo jej służby w sposób udowodniony przez organy różnych krajów zachodnich prowadzą na ich terytorium akty sabotażu. Rosjanie są także podejrzewani o liczne incydenty z infrastrukturą energetyczną Zachodu, z którym formalnie nie prowadzą konfliktu.
Zmuszają NATO i Unię Europejską do działań zaradczych, jak natowska misja ochrony infrastruktury Baltic Sentry na Morzu Bałtyckim, ważna dla Polski. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Reforma ETS-u. Ekipa prezydenta proponuje zmiany w ETS, a premier zapowiada walkę o polskie interesy przed szczytem unijnym zaplanowanym na 19 marca. Jeden z pomysłów zakłada opłatę zastępczą, czyli wpłatę do budżetu krajowego jako alternatywę do ETS, a więcej na stronie energydrink.today. Skok wartości. Spółki energetyczne z Polski notują istotne wzrosty wartości przez wizję reformy ETS. PGE zyskuje 13%, Enea 11%, Tauron 10%, a Orlen 5%. Producenci energii płacą w ETS za emisję CO2 towarzyszącą spalaniu paliw. Koszt zależy od notowań uprawnień. Wsparcie górników. Propozycja wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego i koksującego przedstawiona w wykazie prac z rządu zakłada świadczenia osłonowe dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma zaś zapewnić wsparcie prywatnych kopalni. Polacy na Litwie. Orlen Lietuwa na mocy decyzji rządu Litwy uwolni 80 000 ton zapasów ropy na rynek w ramach szerszej akcji międzynarodowej. To polska spółka, która kontroluje około 2/3 zapasów litewskich, szacowanych na 650 000 ton. Teraz wieści z Europy. To potrwa. Komisja Europejska dofinansuje odbudowę ropociągu Przyjaźń na Ukrainie tak, aby wznowione zostały dostawy ropy z Rosji do Słowacji i Węgier. Kijów deklaruje, że potrzebuje 45 dni na naprawy. To ostatni szlak dostaw lądowych z Rosji do Europy, wyłączony spod sankcji na prośbę Budapesztu i Bratysławy. Błąd jądrowy. Decyzja Niemców o odejściu od energetyki jądrowej była poważnym błędem strategicznym i przyczyniła się do pogłębienia kryzysu gospodarczego, ocenia profesor Jerzy Lipka w Energy Drinku. Ekspert ostrzega, że Polska nie może powielać tego modelu, a więcej na stronie energydrink.today. Powrót do przeszłości. Prorosyjska partia lewicowa BSW z Niemiec domaga się powrotu dostaw ropy z Rosji przez ropociąg Przyjaźń do niemieckiej rafinerii Schwedt. Rząd w Berlinie przejął kontrolę nad udziałami Rosnieftu i sprowadza ropę z Kazachstanu, która może pochodzić fizycznie z Rosji, a więcej na stronie energydrink.today. Depresja ETS. Ceny uprawnień do emisji CO2 w Europie spadają prawie do rocznego minimum przez wizję reformy mającej obniżyć presję narzędzia polityki klimatycznej EU ETS spodziewanej po szczycie unijnym 19 marca. Było 90, a jest 65 euro za tonę. Jeszcze wieści ze świata. Strachy jądrowe. Irańczycy informują o ataku pociskiem na elektrownię jądrową w Bushehr. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie informuje o zagrożeniu radiacyjnym, ale apeluje o powstrzymanie ataków, które mogą zagrozić reaktorom. Podobne komunikaty ślą regularnie Rosjanie z okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej. Fala LNG. USA zwiększają eksport gazu skroplonego w odpowiedzi na kryzys. Amerykańskie terminale LNG pracują blisko maksymalnych mocy, aby zwiększyć dostawy do Europy. Administracja amerykańska rozważa przyspieszenie zezwoleń dla nowych projektów eksportowych. Efekt wyborczy. Cena benzyny na niektórych stacjach w USA zbliża się do $4 za galon. To rekord przez wojnę w Iranie, który może mieć konsekwencje druzgoczące dla obozu władzy w wyborach uzupełniających w Stanach, które odbędą się w tym roku. Ropa Brent utrzymuje się powyżej $101 za baryłkę. Dalej gromadzą. Państwowe koncerny energetyczne z Chin intensyfikują zakupy LNG i ropy, zabezpieczając rezerwy pomimo szoku cenowego wywołanego wojną w Iranie. To dodatkowo podbija globalne ceny surowców, pisze Financial Times. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.